Witam serdecznie, Dawid z tej strony. Dzisiaj, jak widzicie, orka przede mną. Ponownie testy Aupaxa 7240. Dzisiaj sobota, 11 kwiecień. Jedziemy od, można powiedzieć, od gdzieś 11 godziny. Mamy zrobione 6, 8 z 10 hektarów. Mamy godzinę gdzieś 16, tak, 16 godzinę. Robimy orkę na 2, także odwracam Wam kamerkę i zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda. Także Aupaxik wrócił do roboty, testy ciąg dalszy, ciągnik jest po targach w Litwie. Robimy orkę z 5-skibowym pługiem. Ponownie dzisiaj ze mną jeździ Case Magnum, ale to zaraz pokażę bliżej. Ja ciągnę 5-skibowy pług Gregore Besson. Fajnie nam to idzie tutaj. Orka po ściernisku kukurydzianym, przygotowanie podsiewy, czyścimy działkę, także mamy czyściutko. Dosyć ładnie tutaj pługi się zgrywają. Aupaxik daje radę, nie ma problemu, jeździmy 9 na godzinę. Jak jadę tak spóźniony, że tak powiem, za nim, ale on jeździ gdzieś tak 8 na godzinę, 8,5, więc tak na spokojnie wtedy sobie do 8 zwalniam, żeby równo jechać. Tamten pług jest półzawieszany, tutaj mamy zawieszany pług, troszeczkę wygodniejszy jest ten pług zawieszany, mniej miejsca potrzeba do zawracania, nie trzeba robić kółek, ale no wszystko ma swoje plusy i minusy. Także tak jak mówiłem, jeździmy 9 na godzinę, ja robię zoom i pokażę Wam parametry, z jakimi dzisiaj pracuję. Tak jak widzicie, 9 na godzinę, tak się waha między 8,9 a 9,1. Obroty silnika 1500, około 1500. Jak jeżdżę sobie 8 na godzinę, wtedy jeździmy wolniej. Na mniejszych obrotach gdzieś tam 1450. Przekładnia bezstopniowa, taka prosta bruzda, elegancko. Pytanie do Was, jak Wy uważacie, czy można robić orkę na nawigacji? Tak, wiadomo, da się robić orkę na nawigacji, ale czy Wy stosujecie takie techniki, że robicie orkę na nawigacji? Czy Wy tak stosujecie u siebie w gospodarstwach? To jest dobre pytanie. Jesteśmy świeżo po montażu nawigacji u Maćko gospodarza. Także ja sobie zrobię troszeczkę mniejszy zoom i zaraz się do Was włączę. O, jestem z powrotem. Tam już Case'ik nawraca. Zaraz będzie moja kolej, więc długo teraz nie pogadam. Dopiero jak zawrócę i pojedziemy w drugą stronę, bo miałem chwilę spóźnienia. Wybijałem sobie kamień, miałem przed puszkę a korpus kamień, także momencik, ja dojadę do końca, zawrócę i wtedy się do Was włączę ponownie. Jest akcja, drodzy Państwo, zobaczcie. Jestem z powrotem, przede mną już bliżej Case. Ja teraz jadę 7 na godzinę, tak żeby jakiś tam odstęp od niego utrzymać. Ponownie mi się wbił kamień w pług między drugim korpusem a przedpuszką. Także będę musiał zaraz na poprzeczniaku wyjść, sobie wybić. Pole fajne, długie, około kilometra, 800 metrów około, więc fajnie się wykonuje orkę. Tutaj kawał pola za nami i już niewiele nam zostało. Szyby się zakurzyły już. Ciągnik testujemy dalej. A tak jak mówiłem, jesteśmy świeżo po montażu nawigacji u Maćko gospodarza, bo wczoraj był tydzień. Maciek już robił pierwsze prace na tej nawigacji. Z tego co wiem, to już widzieliście pracę z siewu. Jak Maciek wykonywał siew u Brączka, u którego w zeszłym roku też mieliśmy okazję siać kukurydzę. Maciek zadowolony, bardzo mu się podoba. Stąd też moje pytanie, tak przyszło mi do głowy, czy wykonujecie orkę na nawigacji. My tutaj nie używamy nawigacji do orki.
Ciągnik jest po targach w Litwie, więc będziemy musieli ponownie go uzbroić w nawigację do siewu kukurydzy prawdopodobnie, bo tym ciągnikiem też będziemy chcieli pojechać w siew kukurydzy, sprawdzić go, jak on będzie się sprawował z większym siewnikiem, z solą Velox. Siewnik przystosowany tak naprawdę pod siew bezpośredni, w ściernisko najlepiej. Ten siewnik nie lubi zbyt bardzo uprawionej gleby. Tam, gdy zbyt mocno uprawimy albo już wykonamy orkę, to Velox jest bardzo ciężkim siewnikiem. On jest stworzony do trudnej pracy, w trudnych warunkach, więc dla niego im trudniejsze warunki glebowe, tym lepiej. Będziemy mieli też jeszcze okazję 5140 Aupaxa przetestować z siewnikiem, z którym pojedziemy też w Polskę. Zobaczycie w relacjach, gdzie będziemy, u kogo będziemy siać kukurydzę. Możecie obstawiać w komentarzach. Tam użyjemy prostszego siewnika, mniejszego, Sola, ale Pros MK, który pozwoli nam na też mechaniczny, fajny zasiew. Robiliśmy siew w rzepaku tym siewnikiem. Rzepak sieliśmy na 45 cm rozstaw w rzędzie, znaczy między rzędami, i to robiliśmy siew u Jokera. A teraz będziemy siali kukurydzę w rozstawie 75. Zobaczymy, może też spróbujemy zasiać troszkę na kiszonkę w rozstawie na 50. Fajnie, bo mamy ramę rozsuwaną wariant, że będziemy mogli sobie prawie że bezstopniowo co 5 cm ustawiać szerokość roboczą tego siewnika. A jak widzicie, orka tutaj na pełnej. Chcemy to zaorać, żeby pole było czyste tutaj, podsiewy, dużo resztek pożniwnych, dużo masy. Tutaj możecie pamiętać, kosiłem kombajnem rotorowym, Aupaxem GM100. Tutaj był tak naprawdę mój debiut na tym polu, tym kombajnem, bo no drugi raz można powiedzieć, ale pierwszy taką większą działkę tutaj miałem okazję sobie pokosić tym rotorowcem. A dzisiaj przygotowujemy znowu pole pod zasiew i tak się kręci na tej roli, drodzy Państwo, że ledwo skończymy jedno i już następne musimy szykować na tych samych działkach, a niestety ceny płodów rolnych nie nastrajają w tym roku, nie nastrajają, koszty bardzo wysokie, ale co by tu narzekać, jak na razie jest ok, ciągnik się sprawdza, mamy zrobione 280 km po polu, 92 godziny, także no jedziemy, na stówkę będzie zmiana oleju, zmiana filtrów, tak żeby ciągnik był gotów już pod zasiewy. Może by jedziemy jeszcze jakieś wapno posiać Bergmanem, no czas pokaże, chcielibyśmy jak najwięcej go poużytkować, ale tak naprawdę ten sezon już jest ku końcowi, można powiedzieć, te wiosenne prace polowe. Pozostaje jeszcze jakieś tam właśnie siewy kukurydzy, ale uprawa pod buraki, siewy buraków, to wszystko już tutaj, przynajmniej u nas w Wielkopolsce, zakończone. Możecie zobaczyć jeszcze raz z tyłu, jak to wygląda. Bruzda prosta, elegancko, bardzo mi się podoba. Fajnie kryje ten pług, bardzo fajnie kryje pług i lekko idzie, to jest ten plus. Ja Wam jeszcze mogę pokazać, jak wygląda spalanie. Około 25 litrów na godzinę. W godzinę, jak sprawdzaliśmy, to robimy no niecałe 2 hektary, gdzieś tak 1,7-1,8 hektara na godzinę. Obciążenie silnika 70%, 68% i prędkość obrotowa silnika 1500 obrotów na minutę. Także fajnie to działa wszystko. Przekładnia bezstopniowa, mega fajnie. Dojeżdżamy do końca pola, więc za momencik pewnie się włączę, a teraz muszę zawrócić. Jedną ręką niestety mi ciężko. Jedziemy w drugą stronę, także tak to wygląda. Tu mogę Wam jeszcze pokazać. Tak jak mówiłem, 281 km już mamy po polu zrobione. Prędkość teraz 7 na godzinę. 19,4 km zrobiłem dzisiaj chyba. Tak, chyba dzisiaj. To jest dzisiejsza
Odległość średnia, średnie zużycie na hektar 24 litry, około 25, tak nam się waha. Co tu jeszcze ciekawego? Pracujemy z pługiem, mamy ustawione na pracę, napięcie akumulatora, ładowanie, 65% paliwa mamy. Także tutaj mamy takie podstawowe parametry silnika. Tu sobie możemy też skracać, wybierać tylko silnik, na przykład praca na wałku, gdyby była, skrzynia biegów, jakie mamy tutaj parametry. Także takie proste tutaj godziny pracy, nie pracujemy na wałku akurat, więc mamy 0. Inne ciśnienie, także fajnie tutaj ten monitor jest rozbudowany. Tu mamy, już wcześniej wam chyba pokazywałem wszystkie ustawienia a propos wyjść hydraulicznych, tylnych, jak i przednich dwóch. Co tu jeszcze mamy? Podnośnik, ustawienia podnośnika, mamy wskazania, możemy sobie regulować z podłokietnika. Możemy sobie tutaj przestawiać. Mamy też podnośnik przedni, też możemy sobie tutaj wszystko ustawiać z poziomu monitora. Ustawienia tutaj, znaczy w sumie wartości na wałku WOM, jakim pracujemy, na tylnym oraz przednim. Dane dotyczące skrzyni biegów, pracujemy na żółwiu dzisiaj. Mamy 2 zakresy, szybki, wolny. To sobie zmieniamy tutaj tym trybikiem. Także wszystko gra, wszystko działa. Na razie ciągnik nie zrobił dużo u nas godzin, a to już pokazywałem. Tutaj silnik, tutaj już wam wcześniej pokazywałem. Ciągnik nie zrobił dużo godzin jeszcze u nas. No ale ruszyliśmy w pole i mam nadzieję, że teraz będziemy już działać nim jak najwięcej. Był 2 tygodnie na Litwie. Każdy gdzieś tam targi teraz w Europie ciągnik odwiedza, żeby go pokazać. No jest to nowość, można powiedzieć, już taka na ukończeniu, więc pracujemy, jedziemy dalej, pewnie się włączę za chwilkę. Mamy już godzinę po 17, my już się zbliżamy do końca, zostało nam z 4 przejazdy, 4 kółka, także fajnie nam to dzisiaj poszło. To jest tutaj jedna część, tam jest rów i też wcześniej mamy 6 hektarów ponad zaorane, więc dzisiaj naprawdę dobrze nam tutaj poszło. Tak to wygląda, więc widzimy się w następnych filmach. Będziecie mieli jeszcze niespodziankę z montażu nawigacji, u kogo montowaliśmy. To też pewnie jakaś wstawka może w ten filmik poleci. Także jak widzicie, dzieje się. A jakbyście chcieli sprawdzić więcej informacji na temat ciągników, kombajnów, no to zapraszam na stronę www.korbanek.pl. Ceny nawigacji można sprawdzić, możecie też sprawdzić konkretnie na sklep.korbanek.pl ceny nawigacji różnych i samego systemu ISOBUS. Także fajne ceny ogólnie na nawigację. Jeżeli jesteście zainteresowani, to śmiało wchodzić. A ja Was zapraszam na film z uruchomienia Bergmana Experta. Trzymajcie się, na razie.